Cześć! W tym poradniku pokażę Tobie, w jaki sposób odpowietrzyć grzejnik łazienkowy, drabinkowy. Grzejnik, jak tutaj widzicie, ma pewien problem. Od dołu dotąd jest gorący, a odtąd do góry jest chłodny, a na samej górze jest zimny. To znaczy, że tam, gdzie jest zimny, to w rurkach znajduje się powietrze zamiast wody. I musimy się tego powietrza pozbyć. Jak to zrobić? W górnej części grzejników znajdują się albo takie korki metalowe z uszczelką, albo zainstalowany jest odpowietrznik fabrycznie lub instalator zainstalował. Jeżeli mamy odpowietrznik, to będziemy odpowietrzać grzejnik poprzez właśnie ten odpowietrznik. Za pomocą tego otworu będzie wydobywać się powietrze z grzejnika i bez problemu możemy odpowietrznik zamknąć, gdy już będzie wydobywać się tylko i wyłącznie woda. Jeżeli nie będziemy mieli odpowietrznika, a będziemy mieli dwa takie korki, to musimy korek odkręcić delikatnie, powietrze będzie wychodzić poprzez gwint, a następnie dokręcamy korek, gdy już będzie wydobywać się woda. Żeby można było odpowietrzyć taki grzejnik, warto dobrze się do tego przygotować. Pod grzejnikiem na całej szerokości warto szmatę lub ręcznik na brudno położyć. Bo jeżeli będziemy odpowietrzać w górnej części, tutaj po grzejniku może nam troszeczkę wody spłynąć i skapnąć na podłogę. Przyda nam się także klucz nastawny, jeżeli będziemy odpowietrzać za pomocą takich korków metalowych. Ponieważ nakładamy klucz nastawny, luzujemy, wydobywa się powietrze i dokręcamy. Jeżeli zaś mamy odpowietrznik, to warto skorzystać z kluczyka do odpowietrznika. Jeżeli takiego nie mamy, możemy kupić w sklepie budowlanym lub hydraulicznym za parę złotych. Jest bardzo tani. Ewentualnie możemy użyć płaskiego wkrętaka, który także możemy sobie tutaj nałożyć i odkręcić odpowietrznik. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, aby mieć jeszcze jeden ręcznik, szmatkę, coś chłonnego, co możemy sobie tutaj przyłożyć, gdy woda będzie wydobywać się, tak aby do ręcznika oczywiście wszystko popłynęło. Przyda nam się też stołek albo mała drabinka, żeby wygodnie pracować. Tutaj grzejnik jest dosyć wysoki, więc warto zrobić to ze stołka lub z drabiny. Na czas odpowietrzania można zamknąć głowicę termostatyczną, czyli ustawić najniższą wartość. Ok, odpowietrzymy teraz grzejnik. Mamy tutaj szmatę przyłożoną i kluczyk nałożony. Odkręcamy. Słyszymy wydobywające się powietrze i czekamy, aż będzie wydobywać się tylko i wyłącznie woda. Czekamy. Odkręćmy jeszcze trochę. Jeżeli leci woda, poczekajmy jeszcze chwilę. Ok, w tym momencie możemy uznać, że grzejnik jest odpowietrzony. Warto poczekać chwilę, bo razem z wodą może wydobywać się jeszcze powietrze. W tym wypadku grzejnik mamy już w pełni odpowietrzony. Powietrze uszło odpowietrznikiem i w tym momencie w grzejniku całym znajduje się tylko i wyłącznie woda i cały grzejnik będzie bardzo dobrze grzał. Dokręcamy odpowietrznik. Wszystko wycieramy na sucho. I gotowe. Grzejnik jest odpowietrzony. Po odpowietrzeniu grzejnika ustawiamy poprzednią wartość głowicy termostatycznej. W moim przypadku jest to wartość 5 i woda już przepływa przez grzejnik. W tym momencie woda przepływa przez cały grzejnik i całą powierzchnią będzie grzał. O, już możemy odczuć, że grzejnik już jest ciepły w górnej części. Rozgrzewa się coraz bardziej. I cała powierzchnia naszego grzejnika już teraz grzeje. Woda znajduje się w całym grzejniku. Dziękuję Wam za uwagę. Już wiecie, w jaki sposób odpowietrzyć grzejnik. No i dzięki temu Wasze grzejniki będą w pełni grzać, czyli maksymalnie wydajnie.
Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, czekam na wasze komentarze, czy ten poradnik wam się przydał. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!